Dzień dobry moi kochani, witajcie po raz kolejny z Radziem w niedzielę. Dzisiaj dam wam odpocząć od kotleta schabowego. Jesteśmy w West Bromwich w Red Lion. Kolejny gastropub, który podaje desi food, czyli indyjską kuchnię, którą bardzo lubię, bardzo szanuję. Ja się przyzwyczaiłem do jednego miejsca, gdzie wszystko porównuję i mam nadzieję, że się nie zawiodę, tak jak się zawiodliśmy niedawno w restauracji, która się nazywała, tutaj na dole jest napisane, bo wiecie już, wiek nie ten, także idziemy spróbować Mix Grilla. Inaczej, ktoś mi to polecił i postanowiłem, że poszukam, czy to jest coś wartego, bo dostałem tylko jedno polecenie z tego miejsca. Mówią, że jedno z najlepszych miejsc, gdzie można zjeść fajnego Mix Grilla, także idziemy przetestować. Chodźcie. No więc jesteśmy w środku, lokal wygląda przepięknie, jesteśmy w części ogrodowej. Na dworze jest bardzo zimno, ale tutaj w środku jest całkiem przyjemnie. Jest to zasłonięte zupełnie, jest dach, są drzwi, szyby normalnie, więc część ogrodowa, ale zamknięta. Fajnie, cieplutko. Bardzo ładnie pachnie w środku. Lokal jest czyściutki. Muszę przyznać, że jak na razie podoba mi się. Jest olbrzymi lokal. To jest wielkie. Champis to po prostu jest pół tego, można powiedzieć. Pół tej części ogrodowej, bo nie ma więcej stolików Champis. Żeby zamówić żarcie, to się skanuje ten kod. Żeby zamówić z baru, to się skanuje ten kod. Tak jak już mówiłem, to jest gastrobar, czyli połączenie baru z restauracją. To samo mamy w Champis u nas w Walsall. Jedna część jest bar, gdzie zamawiacie drinki, druga część jest restauracja, gdzie zamawiacie żarcie. Gdyby coś z tego nie działało, no to tutaj macie menu. Ktoś podejdzie. Menu dość okej, jak na indyjską kuchnię bym powiedział. Bez szału, nie ma jakichś tam burgerów głupich. Jest po prostu fajnie, indyjska, nie? jest po prostu kuchnia indyjska i bez pizzy, bez, wiecie, pierdół, nie? Dobra, my będziemy na pewno próbować Mix Grilla, wegetariańskiego oczywiście. No, tak. U mnie na kanale wegetariański Mix Grill. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Chyba że na 100 000 subskryberów zrobię tydzień wegetariański. Będę tylko jadł... Co, nie wierzysz mi? Nie widzę tego. No, moja żona we mnie nie wierzy. Regularny grill 20,99. Zobaczcie, zamawiam przez aplikację. Jedynie co jest dziwne, na samym początku zawsze, wszędzie gdzie nie pójdę, są startery. Nie ma czegoś takiego. To nie tylko, że przez aplikację, bo na tym menu też nie ma starterów. Nie ma w ogóle. Nie ma onion bardziej, nie ma nic takiego. Dziwne. Side dish, rice, special. No nie ma. Pikli nie chcemy. Papadomsy chcemy. Nie, I jest tutaj właśnie kuchnia indyjska i kuchnia Indo-Chinese. Indyjsko-chińska. No ale Champis to też jest kuchnia indyjsko-nepalska. To takie połączenie. Ja ci powiem, mi się podobają te frytki. No właśnie frytki wyglądają mega, też widziałam. No ja nie będę jadła frytek, ale... Weźmiemy frytki. Jako starter weźmiemy te fryteczki. A co zamówiłem, to oglądajcie. Za chwilę się dowiecie. Jeszcze taka ciekawostka. Zamawia się przez aplikację i zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. Regular grilled chicken tikka masala, tikka and garlic cheese. Yeah, that'll be card. Thank you. Over the menus. Keep one. Thank you. Także co się właśnie stało? Zamówiliśmy przez aplikację i ktoś z baru do was przychodzi i bierze płatność. Jakby nie można było tego zrobić przez aplikację. To jest dziwne, nie? Jeszcze się tak nie spotkałem, bo dostajecie maila z zamówieniem od razu, ale żeby zapłacić, to czekacie, aż ktoś przyjdzie i weźmie od was kartę, tudzież pieniądze. Dziwne. To nie jest żaden problem, ale to jest dziwne. Po prostu dodają sobie dodatkową robotę niepotrzebnie. Bo można by to było w aplikacji, to nie jest takie trudne, żeby po prostu to zrobić, no ale no dobra, no jak tak jest, to tak jest. No. Ale może też chcą właśnie, żeby to było takie trochę, wiesz, ludzkie, a nie wszystko bez... Ja powiem tak jak ta, Królewna Śnieżka. Weird. Weird. No więc zaczynamy od małego grilla. 21 funtów bez pensa. Powiem wam tak, wygląda na większy niż Champis Grill. Niż medium Champis Grill. Niż chyba, medium no. Champis Grill. Wygląda naprawdę zacnie. I już widzę tak, mamy tutaj fish pakore, mamy shish kebab z owieczki, mamy shish kebab z kurczaczka, mamy lamb chopsy, mamy skrzydełka, mamy kurczaka. No jest tego, powiem ci, całkiem. Lovely, thank you. Cheers. Thank you. Jest tego naprawdę dużo, jak na Mix Grilla.
Do tego zamówiłem garlic chili chips. Szkoda, że takie polane sosem. Myślałem, że to będzie suche, no ale okej. I te frytki kosztują 4,99. No nie, tu zrobiłem bubę wielką. Bo chodziły suche, nie? Myślałem, że chyba takie Właśnie same tak będą. myślałem, że będzie po prostu w przyprawach. No ale jest jak jest. Okej, będziemy próbować. Naan bread. 2 nany bready. Dostaliśmy to wszystko pokrojone. 3,75 za naan bread. To jest garlic i koriander. Widzę, dosypali koriander. Nawet nie chcieliśmy, ale dosypali. Jestem za. Moja teściowa nienawidzi. Ja jestem jak najbardziej za. I chicken tikka masala. Bardzo mała porcja. 14,50 za taką bździnkę. No Bardzo bździnka. jak mix grill jest duży, to cała reszta jest bździnka. Okej, zaczynamy od chipsów. O, ale to mega. Ususzony garlic, czyli czosnyczek. Próbujemy. Mocno czosnkowe. Jeszcze ten płatek czosnku. I ta masala. Ale wiesz co, mi się nie podoba, że one straciły swoją chrupkość Tak, one zupełnie, są nie? gumowe. No, one są teraz już gumowe. Fajnie kąsają. Fajnie czosnkowe. Jeżeli chodzi o frytkę, ona straciła już całą swoją jakość. Wszystkie swoje zalety tej frytki po prostu poszły w piźdź. I cały misterny plan też w pizdu. Powiem Ci tak. Nietrafione danie. Gdybym wiedział, że to będzie takie mokre, to bym tego nie zamówił. Myślałam, że to będzie Zamówiłbym frytki. posypane. Też myślałem, że to będzie proszek po prostu. Sosy są zalane tym sosem, zrobiły się gumowe i nie jestem w stanie wbić widelca. I twarde, gumowe. Niedobre. Jeżeli chodzi o ten cały czerwony sosik, bardzo kąsający, bardzo smaczny, bardzo czuć czosnek. Powiem Ci tak, gdybyś się nie nastawiał, że one mają być chrupkie, to by były ok. Prawda? Powiem Ci, że spróbowałam i nie są... nie można Są tego gumowe, traktować jak ale, frytki, no. ale są twarde. Ale dobre. Nie Dziwne wiem, nie? danie. Powiem Ci, dziwne danie, ale Myślę, że kupując to danie nie ma się co nastawiać, że to Że będzie będą chrupkie. frytki, że No będą tak. chrupkie, no. ja się po prostu tak nastawiłem, bo tak myślałem, że tak będzie. Ok. Zaczynamy od grilla. Fish pakora. Fajnie, że masz też od razu sosy podane. Fish pakora, zobaczcie, angielska ryba zawsze ma takie wielkie płaty. No to jest chyba jedna fish pakora na całego tego grilla, więc podzielę się z Jolą na pewno. Próbujemy na sucho. Fajna panierka, fajnie chrupiąca. Próbujemy. Jak lubicie fish and chips, to danie na pewno Was zachwyci, bo ta panierka ma bardzo dużo przypraw w sobie. Widać nawet tę kolendrę, widać tu jakieś ziarenka. To są indyjskie przyprawy. I powiem Wam, że sama ta paniera jest pyszna. Jest naprawdę, naprawdę pyszna. Nie brakuje tu soli, nie brakuje tu pieprzu, nie brakuje przypraw. Do tego macie jeszcze dwa takie sosy. Sos chili i sos miętowy. Ta mięta, powiem Ci, bardzo jest zielona. Znowu. Taka aż sztuczna zielona. Ale sos gęsty, nie? Bo w Champis jest bardzo rzadki, a tutaj taki gęsty jogurtowy. Bardzo dobry sos jogurtowy. Bardzo miętowy. I bardzo słodki. Bardzo dobry. Kurczę. Sos chili. Spróbujmy tego samego sosu chili. Wow. To jest najbardziej kąsający sos chili, jakie do tej pory miałem szansę spróbować. Nieźle, nieźle. Jak na razie. Shish kebab z owieczki. To też mamy jeden, więc będzie na pół. Shish kebab z owieczki. Widzę, już on jest bardzo dobrze przyprawiony. Tutaj widzicie kawałek marchewki, kolendra wszechobecna. Bardzo, bardzo twarde, o dziwo. Nie rozwala się pod nożem ani widelcem. Sprężyste takie, nie? Takie, widać, że to jest dużo mięsa, mało wypełniaczy. No to co, próbujemy bez sosu. O dziwo. Twarde, sprężyste, ale soczyste. Fajnie kąsa. Jest tutaj bardzo dużo papryki. Jest tutaj, zobaczcie, bardzo dużo cebuli, kolendra, mnóstwo przypraw. Jest to smaczne. Egipt kebab. Tak to smakuje. Naprawdę, jak ten kebab z Egiptu, co mieliśmy na stole, co nam się dopiekał. Pamiętasz?
na ziarkach, ale jeszcze zamoczymy to w chili, bo ja lubię pikantne rzeczy. Jest to ostre, ale nie kąsa mnie to tak aż bardzo, żeby mnie wykrzywiło, więc próbujemy z tym, z sosem. Super. Zupełnie inne smaki jak champis. Zupełnie. Jestem pod wrażeniem. Shish kebab z baraniny. Wymiata tutaj. Naprawdę, naprawdę dobry. Kurczaczek. Oczywiście dzielimy na pół. Shish kebab z kurczaczka. Tu się ładnie już wszystko rozpadło, bo kurczaka ciężko jest tak zbić. Albo będzie mielonka, albo będzie właśnie taka rozpadająca się. Znowu pełno zielonego, czyli pełno kolendry. Widzę tu cebulkę. Pachnie to czosnkiem. Powiem Ci, że pachnie ten shish kebab kurczakowy troszeczkę jak rosół. Tak? O wow. Mega, Pachnie mega, rosołem, naprawdę. mega dobre. Nie, że pachnie rosołem, też smakuje jak rosół, bo jest naprawdę soczyste. Nie jest to wysuszone mięso, jest dużo przypraw, jak powinno być w kuchni indyjskiej. Widzę tu marchewę, kolendra oczywiście musi być, jest czosnek, spróbujemy z sosem miętowym. Ten sos miętowy, no przeraża mnie jego kolor, ale to jest prawdziwa mięta. Wyśmienite. Bardzo soczysty shish kebab, mimo że on się rozpada tutaj na kawałeczki, znaczy marchewka wypadła, czosnek wypadł, ale jest soczysty. Jest soczysty. Jest to naprawdę, naprawdę dobre danie. Możecie tego shish kebaba kupić sobie jako danie główne. Ja wziąłem tutaj po prostu mix grilla, żeby spróbować jak najwięcej rzeczy. Znaczy ja przeważnie zamawiam mix grilla, bo bardzo lubię. I powiem Wam, że 13,99 za takiego shish kebab. Nie wiem ile jest właśnie w zestawie wtedy. Kuszon 3. Czy 4 może? Nie wiem. Jedziemy dalej. Kurczak. To jest kurczak. Ty, no jak to pachnie rosołem. To jest masala chicken czerwony. No pachnie to rosołem. Pierwszy raz się spotkam, że kurczak z grilla smakuje i pachnie jak rosół. To nie jest pierś z kurczaka na pewno. Nie jest wysuszona. To jest noga. Fajnie przyprawiona. Zobaczcie. Ta przyprawa przeciągnęła dosłownie przez kilka warstw tego mięsa. To było marynowane naprawdę, naprawdę długi czas i jest wyśmienite. Nie jest to suche, bo jak wiecie, pierś z kurczaka ciężko jest zrobić, żeby nie była sucha. To jest noga, więc nie ma w tym tutaj żadnego problemu. No jest to wyśmienite. Powiem Ci, że chyba zmienimy miejscówkę. Zupełnie inne smaki, Zupełnie inaczej. ale tak samo dobre, no. Jestem zachwycony. Teraz mamy kawałek owieczki. Nie przepadam za tym, bo żeby mi to dobrze smakowało, to musi być miękkie. Często się zdarza, że ta owca jest taka żylasta, taka ciągutka. Nie przepadam za tym, ale damy temu szansę. Ładnie wygląda. O, już czuję, że to jest twardzioch. Amadeusz bardzo lubi, nie? Ostatnio Bardzo lubi. no. Trzeba było włożyć siłę, żeby to pokroić. No ale cóż, spróbujmy. Surprise, surprise. Mięciutkie. Mięciutkie mięcho. Wiecie co, ja się nie będę bawił. Ja to zawsze takie. Moi drodzy, przesiadłem się, bo ktoś tutaj z tyłu usiadł i są dzieci. Nie chcę dzieci nagrywać, nie chcę, wiecie, wycinać potem bez sensu, więc po prostu się przesiadłem. No i wgryzam się w to. To jest pyszne. Naprawdę? Naprawdę, chcesz to spróbować? To jest owca, którą Jola nie za bardzo lubi. To jest taki chop z kawałkiem kości. I powiem Wam tak, jak to mięso zawsze przychodzi do mnie twarde, tutaj to jest ok. Nie jest to pierwszej miękkości, nie jest też złe. To nie jest taki kotlet, wiecie, podeszwa z buta. Jest świetne. Znowu, soczyste, pełno przypraw, długo marynowane. Kurde, tu się nie ma do czego przyczepić jak na razie. Ok, dokupujemy się do garlic chicken. Wybaczcie na ten syf na talerzu. I znowu, zobacz. To się rozpada pod widelcem. Znowu, nie sądzę, żeby to była pierś. Na pewno nie. Bo to jest naprawdę, naprawdę soczyste. Garlic chicken. Czyli? Kurczak w czosnku. Powiem Wam, to jest wyborne. Smakuje mi to bardzo. Jak już mówiłem, grill ten jest duży, jak na małego grilla. Jest tutaj wszystko zawarte. Jeszcze muszę się dokopać do udka i skrzydełka, bo tutaj też gdzieś to jest. Garlic chicken. Fajny posmak czosnku po zjedzeniu tego. Tu też jest imbir.
Znowu, mięciusie, nie ma tutaj efektu takiego zapchania się, wiecie, suchym kurczakiem. To jest wszystko tak soczyste, tak fajnie zrobione, marynowane dość długo. Powiem Ci, dużo lepszy poziom jak Champis, moim zdaniem. Wiesz co ja zauważyłam? No, Że nawet sosów nie używasz. bo nie ma sensu. To samo w sobie jest tak dobre, że nie trzeba w niczym maczać. W Champis muszę wszystko maczać w sosie, żeby było to wilgotniejsze, bo tam jednak są piersi z kurczaka, nie nogi. A tutaj zobaczcie, no to jest nasączone tym wszystkim, tymi przyprawami. Jest to wilgotne, jest to bardzo, bardzo dobre. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, szukamy skrzydełka. Jest skrzydełko. To nie są skrzydełka, które ja zawsze zamawiam. To nie są crispy wings. To są skrzydełka z rusztu, z grilla. I zobaczcie, właśnie oddzieliłem kawał kości od skrzydełka. Co mi się jeszcze nigdy nie przytrafiło. Bez żadnego wysiłku. Nigdy mi się to nie przytrafiło. Nawet w Champis trzeba było się przegryzać przez tą skórę, której Jola po prostu nienawidzi, żeby się dostać do skrzydła. A tutaj zobaczcie. Pach. Pach. I jest druga kość. W szoku jestem. Ja mam problemy z łapkami, moimi zestawami i powiem Wam, że nie sprawiło mi to żadnej trudności, żeby to obrać. Jestem w szoku. Aż bardzo jestem ciekaw, jak to smakuje. Okej. O wow. No to są najlepsze skrzydełka, jakie jadłem. Ale to nie są chrupiące To skrzydełka. nie są chrupiące skrzydełka moje ulubione, to są skrzydełka normalnie z grilla. I powiem Wam, że Czyli jestem tutaj zabieramy dzieciaki następnym razem? na czy nie? 100%. Na 100%. Szkoda, że nie ma skrzydełek tutaj chrupiących, bo pewnie by były pyszne, ale to jest tak fajne danie. Nie ma tutaj ostrości takiej wielkiej, takiej aż odpychającej. Jest to pikantne, jednakże Ale przyjemnie. jest to przyjemne. Właśnie o to chodzi, że jest to przyjemne. Jest tu dużo przypraw, co ja lubię. Ja tak samo u siebie w kuchni gotuję właśnie indyjskie rzeczy. Jakbyście zobaczyli moją szufladę z przyprawami. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. To idzie w kilogramach, więc kuchnia indyjska musi też mieć dużo przypraw. Zobaczcie, po tym wszystkim na talerzu co zostaje. Ten właśnie żółty kolor to jest turmeric, tudzież kurkuma. Jest tego dużo i smakuje to naprawdę, naprawdę zacnie. Ostatnia, no nie ostatnia, o Jezus, widziałaś to? No widziałam, no. To się po prostu rozpada. To się rozpada na... Ja się dziwię, że to się w ogóle jeszcze trzyma kości. Udko. Udko w przyprawach. Wygląda to troszeczkę na masalę. Nie wiem. Próbujemy. Smakuje zupełnie tak jak wszystko stąd. Ale zobaczcie. To mięso, nie wiem czy widzicie, tutaj już rozwaliłem. Widzicie ten kolor tego mięsa w środku? Absorbowało już wszystkie przyprawy i zobaczcie, jak daleko od skóry ta przyprawa weszła. To naprawdę musiało moczyć się całą noc. I zobaczcie, jak to się rozpada ładnie. Bez Mega wysiłku. powiem ci. To jest oczywiście halal chicken, bo on nie ma skóry na sobie. No i wiadomo, w jaki sposób jest to ubite. Ale zobaczcie, no jest to na wskroś przeżarte przez te przyprawy. Kurde. Pyszny, soczysty, przyprawiony kurczak. Nie jest znowu pikantne i znowu bez sosów. Jestem w szoku. Zauważyłam, no. Jestem w szoku. Jest to po prostu pyszne. Nie trzeba nic tutaj dodawać. Sosy są jako dodatek, ale nie są one do niczego tutaj potrzebne, bo samo w sobie to danie jest idealne. To ja bardzo lubię. Nie będę mówił Radzio lubi w trzeciej osobie, bo nikt tego nie lubi. To jest naprawdę, naprawdę pyszne. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Dziękuję temu, kto polecił mi ten lokal. Kurde, chłopie, wiesz co mówisz? Tudzież babo. Okej, moi drodzy, jeżeli chodzi o porcję, ogromna. 21 funtów za tą porcję. Myślę, że jest cena dość przystępna, bo jest tego naprawdę dużo. Myślę, że 2 osoby spokojnie by się tym najadły. 2 osoby myślę o osobach, które są Jolą, bo ja bym zjadł to sam i byłbym pewnie głodny jeszcze później. Jest tego dużo. Jest to przepyszne. Naprawdę, naprawdę dobre. Dostaliśmy to na skwierczącym jeszcze talerzu. Powiedziałem, że to jest przedostatnia pozycja z tego mix grilla, tylko dlatego, że to, co jest na samym dnie, ten makaron cebulowy,
w tym tłuszczyku z tego grilla i w tych przyprawach, to jest coś po prostu nieziemskiego. Ja nie rozumiem ludzi, którzy zostawiają tą cebulę na sam koniec, tudzież ją wyrzucają, bo to jest pyszne. To jest najlepsza część mix grilla. Gdyby położyli mi warzywa, powiem Ci, na takiej cebuli usmażonej na takim tłuszczu z tego mięsa i przyprawach, to bym chyba je też zjadł, bo to jest nieziemskie. Pyszna, słodziutka cebula, w pysznych przyprawach, w pysznym tłuszczu z pysznego grilla. No nie ma się do czego dowalić. Ostatnia pozycja, chicken tikka masala. Już widzę, wybaczcie mi, że ten talerz mój będzie uwalony, ale no niestety, tyle przypraw to musi być znak po jedzeniu. Chicken tikka masala. Już widzę tutaj jogurtem ładnie polali. Czy to będzie pierś? To raczej będzie pierś z kurczaka. Chociaż takie nierównomierne kawałki. Powiem Ci, że to może być udo. Udo, na pewno udo. Spróbujemy samego sosu. Na dzień dobry. Lepszy niż Champis? O Jezus. To zabieramy tutaj dzieciaki na 100%. O Jezus. Ten sos jest po prostu niesamowity. Ale migdałowy bardzo. Czuć orzechy w nim. Czuć śmietanę. Czuć pomidory. Nie jest to w ogóle pikantne. Bardzo kremowe. Bardzo słodkie. Kurde, wiesz co? Ja się wgryzę w to mięsko. Zobaczcie, znowu mięso nasycone przyprawami. Udo. Musi być udo. O wow. Okej, mogę powiedzieć tak. Najlepsza chicken tikka masala, jaką w życiu jadłem. No jest pyszna. Słodka, nie jest pikantna w ogóle. Nie czuć tutaj nawet czosnku. No nie czuć. Jest to słodkie. Wow, to jest po prostu coś niesamowitego. Naprawdę, naprawdę dobre. Jeszcze mi został naan do spróbowania. Ja już widzę, że on jest gumowy. Nie jest w ogóle chrupiący. Jest sprężysty, ale pachnie czosnkiem. O, gumolina. Taka nie jest zły, ale zupełnie inny. Nie jest, to jest przetłuszczone moim zdaniem. Nie ma tu chrupkości żadnej. Nawet zobaczcie, jest bąbelek powietrza. No on się trochę złamał. Słychać było chrupnięcie, ale wszędzie indziej jest to takie zalane. Ale wiesz dlaczego też? Gumolina taka, jak jemy nany w Champis, one przychodzą tak samo w jeden na drugim. My od razu zabieramy, żeby on po prostu nie nasiąkł, nie zgumoliciał. No i tu się właśnie to stało, bo jednak, żeby przetestować te wszystkie jedzenie i dostać się do nana, to trochę potrwało. Może to i było dobre, ale w tej chwili to jest taki gumoleum. Champis zawsze jest dobre, nie? Tam, tak. Moi drodzy, chyba zamówię tu deser. Całkiem możliwe. Mówiłem, że to danie chicken tikka masala, że to będzie bardzo, bardzo małe. Wydawało się małe. Wydawało się małe, bo ledwo zjedliśmy to wszystko. Ja zjadłem. Zostało się jedno skrzydełko, które tak patrzy na mnie, zjedz mnie. Ale powiem Wam, że jestem najedzony. Wydaliśmy mniej pieniędzy niż w Champis. Grill jest dużo, dużo większy. Smaki bardzo, bardzo inne, bardzo różne do Champis. Nie powiem, że lepsze, nie powiem, że gorsze. Powiem, że naprawdę warto. No inne, ale bardzo smaczne, równie smaczne. Nie? Zupełnie inne, zupełnie, wiecie, nie mogę porównać. Kuchnia indyjska jest tak jak z rosołem w każdym domu jest inny. Każda mama, no nie mogę powiedzieć teraz w dzisiejszych czasach, że mama tylko gotuje. W każdym domu wszystko smakuje inaczej, tak samo jest z kuchnią indyjską. Każdy ma jakieś inne podejście do dania, ale moim zdaniem to miejsce zasługuje na miejsce na mojej mapie, jak najbardziej. Nie wiem, czy słyszycie, może w tle miejsce robi się pełne. My przyjechaliśmy tutaj o godzinie 17 z groszami. Sala główna była zajęta, posadzili nas na ogrodzie tak zwanym i ten ogród jest w tym momencie jeden pusty stolik. Jeden pusty stolik. Pani zbiera nasze rzeczy, żeby po prostu ktoś inny mógł usiąść, więc są busy niesamowicie i wcale się nie dziwię, bo jest tu naprawdę dobrze. Moi drodzy, właśnie zobaczyłem, jak wygląda tutaj biryani. Jest po prostu mega. W glinianych takich dzbanuszkach. I tego biryani to jest ryż z warzywami, z mięsem. Jest tego tak dużo. Ja Ci powiem, że nic Ci nie powiem jeszcze, ale szok. To szok. Idzie deser. Czy Wy to widzicie?
To jest malutkie. To się nazywa Maltesers Cheesecake, czyli sernik z Maltesersem, z lodami bliżej nieokreślonymi. Maltesersów chyba w Polsce nie ma. Chyba już są. Chyba już są? Lody. O, moja zguba. Lody. Dobre. Dobre? O dziwo. Lody są bardzo dobre, bardzo kremowe. Nie ma kryształków wody. Tudzież kryształków lodu. Bardzo, bardzo dobre waniliowe lody. Serniczek na ciasteczku. Tak to wygląda. Bardzo kremowe, ale ta otoczka jest aż gumowa. Pewnie w żelatynce, żeby się trzymała. Aha. Chociaż nie, tutaj w żelatynie to nie może być tutaj żelatyny. nie będzie. Ale dziwne to jest, bo jest bardzo kremowy, bardzo zmielony. Nie przypomina w ogóle sernika. To przypomina bardziej, pamiętasz, z Niemiec kupowaliśmy takie długie, takie duże te ciastka z kremem w środku? Pianki? No, tak to właśnie smakuje. I to było zalane czekoladą, takie zupełnie nic, nie? Takie bardzo dziwne. Ale zamówiliśmy też danie tradycyjne, matka kulfi. Matka kulfi to są lody robione tradycyjnie i to naczynie nazywa się matka. Widzę, że są kawałki pistacji. To jest bardzo, bardzo zmrożone. Tak, takie lody kupowane powinny od być. razu, Szafran to czuję. Szafran. Powiem tak, bardzo dziwne lody. Bardziej przypomina mi to mrożoną wodę w postaci pianki. Czy ma to sens? no. Nie. Lody, które nie są bardzo mocno śmietankowe, nie są tłuste, są bardzo delikatne. Nie przypomina to w ogóle loda. Spróbuj to. Na pewno lody? To są lody. To w ogóle smaku nie ma. No właśnie takie nijakie. Nie jest ani to mleczne, ani śmietanowe. Właśnie jest takie trochę jakby śmietanowe, ale w ogóle jakby smaku. Takie jakby tłuste, ale bez smaku. Ale dziwne. Wiesz co, Radek? Wiesz, jak jeździmy gdziekolwiek do Hiszpanii albo gdzie indziej, zwłaszcza Hiszpania to jest, jak zamawiamy lody kokosowe w skorupce i one wychodzą takie mocno zmrożone, to ja jestem przekonana, że to właśnie tak zamawiają. To zamawiają w tym, to zamawiają w takiej formie i to przychodzi takie mocno zmrożone i takie nijakie. Bliżej nieokreślone. To, Zmrożona serwatka. to taki owszem, to lody. Tak, a to matka zupełnie nijakie. Bez smaku, desernie. Nie, desery można odpuścić, te lody ok. Każdy deser 6 funtów, moim zdaniem do pominięcia. Moi drodzy, jak przyjechaliśmy, to nie było tutaj ani jednego auta. Nie, no Parking były jest 3. Teraz parking jest zawalony. Są tam 3 albo 4 sale, z czego tylko jedna ma stoliki wolne, chyba 2 nawet. Jest pełno, jest godzina 18:30, lokal jest pełny, nie dziwię się wcale, bo jest zajebiście. Moja ocena 10 na 10. Nie może być inaczej. Jest pyszne, jest dużo. No nie, przepraszam. 9,5 na 10. Desery. Desery spieprzyły robotę. Nie było to dobre, no idziemy, bo zimno, kuźwa. Zapłaciłem w sumie 60 funtów, licząc drinków. Polecam 9,5 na 10. Także trafia na moją mapę. Jeżeli, drogi widzu, dotarłeś do tego momentu, to poproszę o subskrypcję, kciuka w górę i lwa w komentarzu. Możecie nawet słownie napisać lew. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam za tydzień. Pa!